Cześć, witam Was w 156 vlogu. Dzisiaj będzie urozmaicona praca. Byłem u takiej sympatycznej starszej pani i się troszkę tam nazbierało awarii, bo jak wiecie, starsze osoby nie zawsze tam też na bieżąco robią, ale pani dostała mój telefon od kogoś tam z polecenia, a miała dokładnie tak, wymianę syfonu w zlewozmywaku, bo tamten był w opłakanym stanie. Zrobić właściwy odpływ, bo tamten, co był odpływ, zresztą zobaczycie, nie był za ciekawy, nie był też za ciekawie zrobiony, tam wyciekało, podciekało, także tam w zlewozmywaku wymieniłem cały syfon na nowy i zrobiłem jej nowy odpływ. W łazience wymieniłem baterię umywalkową, bo tamta już też przepuszczała, była zakamieniona, ciężko chodziła. I to były takie drobne prace, można powiedzieć. Jak się okazało, w tym całym szybie technicznym, że tak to się wyrażę, tam kształtki rury ocynkowane jeszcze starsze były i pojawiały się już plamy rdzawe, czyli gdzieś tam punkty, gdzie rdza przeżarła i zaczęło przepuszczać po jakieś tam wodę. Może nie tam jakoś tragicznie, ale już te rdzawe plamy się pojawiały, także tam administracja powiedziała, żeby to wymienić, a że było zalicznikiem, to należało to do tej pani, że tak powiem. I cały dowcip, a bardziej trud na tym polegał, że to było w tym szybie technicznym. Było tylko okienko, małe drzwiczki. Rury były przy ścianie. Powiem Wam, że tam się nagimnastykowałem. Nie wszystko się udało tu tam nagrać, z tego względu, że tam ręce włożyłem, to i tak dużo rzeczy robiłem, że tak powiem, na wyczucie, bo nie widziałem. A nie mogłem rozwalić, mogłem, ale nie chciałem. Mogłem rozwalić ścianę, dostać się do rur i spokojnie sobie robić. Ale to też nie na tym polega, żeby zdewastować pół łazienki, żeby wymienić 2 kawałki rury. A tak jak Wam mówiłem, bardzo lubię wyzwania, lubię coś nowego i tutaj mi się naprawdę trafiła perełka, bo musiałem wyciąć, wykręcić od licznika kawałki, kształtek, zresztą tam zobaczycie tych rur i po prostu już potem połączyłem to wszystko peksą. Tak naprawdę tam, jak głębiej zobaczyłem, się też złapałem za głowę, bo ktoś, kto montował tej pani kibelek w zabudowie, do spłuczki doprowadził wężyk. Nie rurę peks, nie rurę ocynk, tylko z tego szachtu całego wyprowadził wężyk i zrobił połączenie do stelażu w zabudowie, czyli ten wężyk jest zabudowany, tam tylko taki koniuszek sterczy. Ja tej pani oczywiście o tym powiedziałem, wcześniej czy później, oby później, ale jak ten wężyk szczeli, bo wężyki nie są wieczne, jak ten wężyk szczeli, niestety trzeba będzie rozkuć część zabudowy tej spłuczki i ten wężyk wymienić. Nie wiem, kto to robił, ale po prostu poszedł na łatwiznę. Już kiedyś się z tym spotkałem, już parę razy się spotkałem z tym, że ktoś zamurowuje wężyki. To jest już skrajna głupota, że tak powiem. Bo różne rzeczy widziałem, które tam sobie ludzie idą na łatwiznę, fachowcy idą na łatwiznę, ale żeby zamurowywać, zabudowywać wężyk, to już jest naprawdę szczyt chamstwa w porównaniu do klienta, który za tą daną usługę płaci.
albo i też szczyt lenistwa. No, ten wężyk niestety został, bo tam by musiał rozwalać, a ja nie chciałem pani, bo ma ładną łazienkę zrobioną niedawno, tam był remont, nie wiem, rok, 2 lata, 3. Nie chciałem jej rozwalać, tej łazienki, dlatego też się tam naszarpałem, namęczyłem, żeby w ogóle w tym szybie technicznym wymienić te rurki, które już tam miały te plamy rdzawe. Się dziwię, że tego nie zrobili, tej instalacji nie zrobili przy remoncie łazienki. Nie wiem czemu, nie wnikałem. Tak czy inaczej, troszkę tam powalczyłem, trochę se rąk poobdzierałem w takiej ciasnej przestrzeni, ale niestety i takie prace się zdarzają. Niestety, lubię wyzwania. W każdym razie zrobiłem wszystko działa jak należy, pani zadowolona, co najważniejsze. No i cóż, nie ględzę, nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że Was zaciekawi ten materiał, bo myślę, że jest ciekawy, ale ocencie sami. Ja Wam już dziękuję i jak zawsze do zobaczenia za tydzień przy następnych pracach. Cześć! No hej, cześć! Moi drodzy, dzisiaj jedziemy, zaraz Wam powiem, gdzie jedziemy, tylko wyjadę. Dzisiaj jedziemy na taką robótkę, taki miks można powiedzieć, do starszej pani, bardzo sympatycznej. Tam wcześniej byłem, oglądałem pracę, zlecenie. Jest tam do wymiany, tak, syfon w zlewozmywaku, bo jest w opłakanym stanie, poklejony cały, przecieka jak z sedzaka. Tam odcinek rury odpływowej, tam też pod zlewem właśnie do tego syfonu. Potem przeniesiemy się do łazienki. W łazience wymienimy baterię umywalkową, bo też przepuszcza, zakamieniona, przecieka. A już raczej z niej nic nie będzie. Tam kupiłem nową. No i najciekawsza praca w sumie. Mam nadzieję, że zobaczycie. Tam jest okienko rewizyjne, gdzie liczniki od wody. I tam na kolankach przerdzewiało, tam rury, tam ocynk był. Jest nadal jeszcze ocynk i są takie punkty rdzewne już, także ta woda już gdzieś tam przepuszcza, czyli w tej wnęce, w tej ciasnocie będę musiał wykręcić od licznika, będę musiał wykręcić te rury, rozebrać to. No i tam wstawię rurki PEX standardowo, tylko jeszcze nie wiem, jak ja tam z praską podejdę. Mam nadzieję, że mi się uda, jakoś to rozwiążę, bo generalnie rzecz biorąc jest tam strasznie ciasno, strasznie mało miejsca, żeby tam kluczem i praską manewrować, ale mam nadzieję, że się uda i że to też zrobimy. Także taki trochę miks, i syfon, i odpływ, i rura odpływowa, i bateria umywalkowa, i właśnie te rurki wodne tam za licznikiem, żeby się wpiąć w tą dalszą instalację. Najbardziej się obawiam właśnie tych rurek tam, ale znacie mnie, wiecie, że lubię wyzwania. Bo kto jak nie ja, nie żartuję oczywiście. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie ma co gadać, trzeba jechać i pracować. To do zobaczenia na miejscu i działamy. No i tu pracę zaczynam od wymiany syfonu, odpływu całego. Zaraz Wam pokażę, o co tu chodzi. To też oczywiście wymienię, gdzieś tu też nie uchwyciło, ale to też wymieniłem, ale to jest już szczegół.
Tutaj zaczniemy od wymiany syfonu, tego całego odpływu. Zwróćcie uwagę, jak on jest poklejony, połatany cały. To wszystko tutaj z każdej strony ciekło, to wszystko jest do wyrzucenia. O, tu nie przelałem, zaraz poleci mi, o widzicie, woda, bo z tego wężyka nie zlałem, no ale zdarza się najlepszym. Także to wszystko rozbieramy, to jest wszystko do wyrzucenia. Tutaj też zobaczycie, ktoś rurę, no zamiast dać z kielichem, to rozgrzewał, wsadzał tam rurę, no tak troszeczkę to wszystko na słowo honoru tutaj się trzymało. No i tutaj zobaczcie, jest ta szara rura nagrzewana, tutaj tylko wtyknięte ta biała harmonijka. No, także to nieciekawie wszystko tutaj wyglądało. To wszystko rozbieramy, jest do wyrzucenia, tutaj będziemy dawać nowe, aż do tego kolanka, które tutaj wychodzi z tej szafki, z tej podłogi. Że syfon mamy rozebrany, jeszcze sito oczywiście, tam od góry klinuję i od spodu wykręcam. No i teraz te sitko też wyciągamy i jeszcze ten boczny przelew, tu zwróćcie uwagę, że ktoś jak składał to uszczelkę dał tu od strony zlewu, ta uszczelka powinna być od wewnętrznej strony zlewu, no i ten przelew tak sterczał, no ktoś tak zrobił jak zrobił, no ale to jest wszystko do wyrzucenia, tutaj wyczyścimy przed założeniem nowego. Z wierzchu od spodu wszystko wyczyścić w miarę możliwości dokładnie, żeby nie było tego brudu. No i teraz nowy syfon. Teraz cały syfon też od razu cofniemy pod ścianę, żeby było więcej miejsca pod szafką. Jak widzicie, tu już założone, tylko jeszcze połączyć z odpływem. I tutaj przymiarka, pierwotnie miało być z kolankiem, ale kolanko nie będzie potrzebne. Oczywiście uszczelki trzeba przesmarować, żeby ładnie wchodziło. I to jest sztywna redukcja z 40×50, bo rurka od syfonu jest 40, ta rura odpływowa jest 50. No i teraz odmierzymy, ile nam tej rury potrzeba. Oczywiście jest regulacja, także tam co do milimetra nie trzeba. Zaznaczamy, obcinamy, jak widzicie, no wziąłem obcinak do rur, ale no nie ten rozmiar, bo wziąłem na 40-32, tu rura 50, czyli trzeba piłką przejechać, ale jedną rurkę można sobie pozwolić i piłką przeciąć. No nie jest to tak idealnie jak tym obcinakiem, no i tutaj trzeba też pamiętać, żeby te zadziory po cięciu
pościnać, wygładzić, sfazować tą rurkę, żeby z tymi zadziorami nie wstawiać. Od zewnętrznej i od wewnętrznej strony. No i teraz możemy to złożyć do kupy, tylko oczywiście przesmarować i tutaj kielich i ten, który wychodzi z szafki. No i jak widzicie, ładnie się tutaj wszystko spina, jest ładna redukcja sztywna. Są też te gumowe redukcje, które też śmiało można montować. No i tutaj jeszcze przesmarujemy, tą rurkę zamontujemy. No i teraz całość skręcić. Cofnąć to pod ścianę i od razu jest i więcej miejsca pod zlewem. No i nic nie będzie ciekło, będzie estetycznie wyglądało. Tu jeszcze teraz sitko oczywiście trzeba dokręcić, bo nie dokręcałem jeszcze. Ale można, jak nie macie jakiegoś tam klucza, wystarczy 5-złotowa moneta i też fajnie dokręca. I tutaj mamy zrobione. Teraz pora na wymianę baterii tutaj w umywalce. Tutaj też będziemy działać, ale tutaj trzeba najpierw wodę zamknąć, żeby wymienić baterię w umywalce. Też przepuszcza, cała zakamieniona jest, nadaje się już do wymiany. Czyli ja zazwyczaj robię tak, że wykręcam najpierw mocowanie od baterii tutaj od spodu, a później wykręcam wężyki. Nie wiem czemu, nieraz po prostu zaworki nie trzymają, czy coś, to zawsze tutaj blokuje. No ale można też oczywiście wężyki, jak przeszkadzają wężyki, też najpierw wykręcić. No i tutaj takim kluczem, ja nazywam je lufowe, takie przedłużone. One właśnie idealnie pod baterię są do wykręcania. No i tym kluczem zluzowuję. Czasami są śruby tak zardzewiałe, że po prostu trzeba zerwać te śruby, ale to jest ten klucz właśnie, daje radę. Jestem bardzo z niego zadowolony już od wielu lat. Tutaj akurat wystarczyło poluzować te nakrętki i ręką można odkręcić. Także baterię mamy odkręconą od umywalki. Teraz tam jakąś szmatkę trzeba podłożyć, bo z wężyków zawsze ciotkę wody poleci. To lepiej, żeby na szmatkę poleciało i odkręcamy wężyki i będziemy mogli baterię wyjąć. No i baterię mamy zdemontowaną. To bateria na śmietnik oczywiście. Jak widzicie, nie wygląda za ciekawie. Jeszcze przed zamontowaniem baterii zwróćcie uwagę, tutaj w koło jest zakamienione, bo tutaj woda stała wokół baterii, to trzeba usunąć.
wyczyścić. Ja tutaj tym nożykiem do tapet delikatnie tą wierzchnią stroną ten kamień po prostu zdzieram. No, trzeba tam z wyczuciem pod odpowiednim kątem i ten kamień ładnie schodzi i nie rysuje umywalki, tej powierzchni, tej politury. Jak widzicie tutaj idealnie wszystko zeszło, czyściutko jest. I teraz możemy montować nową baterię. Baterię to już Wam nieraz pokazywałem, także tutaj odrobinę przyspieszyłem. Tutaj wężyki poprzykręcam. Tutaj z tego względu to tak przyspieszyłem, bo jest jeszcze dwie roboty, jedna robota, która tutaj więcej czasu mi zajęła, także też nie chciałem jakiegoś tasiemca z tego vloga robić, także niektóre momenty poskracałem po prostu. No i baterię mamy wymienioną, zamontowaną. Jeszcze oczywiście posprawdzać tutaj, czy odpowiednio jest ciepła do ciepłej, zimna do zimnej. Zawsze to tak sprawdzam, bo czasami inaczej są zaworki, inaczej wężyki, potem ktoś się sugeruje znacznikami na baterii i może sobie ręce poparzyć. Także zawsze warto, jak się puści, sobie sprawdzić, czy jest dobrze podłączone, czy nie trzeba wężyków zamienić. Także to mamy zrobione i teraz w sumie najgorsza robota, jaką tutaj miałem, najniewygodniejsza, że tak powiem. No i tutaj w tej wnęce muszę wymienić przegniłe kolanka rury, nie dewastując ściany, nie kując ściany, po prostu miejsce operacyjne to jest tylko te okienko, także powiem Wam, troszeczkę tutaj się nagimnastykowały, bo rury dość solidnie poskręcane. Jak widzicie, miejsca za wiele nie ma, też ujęcia nie są może momentami za ciekawe, ale też dużo sam robiłem na wyczucie, nie widząc. Tutaj zaczynam od oczywiście odkręcenia śrubunków od wodomierza, oczywiście tych od strony już wylotowej. Tutaj, żeby odkręcić, oczywiście trzeba przytrzymać wodomierz, żeby się nie okręciło, tam pod plombą nie poluzowało. Bo oczywiście plomby mógłbym ściągnąć i potem pani by poszła zgłosić, by założyli, ale po co dodatkowe koszta jej robić. Czyli tak czy inaczej, muszę poodkręcać te śrubunki i te wszystkie rurki, które tam dalej idą, po prostu porozbierać wszystko. Główna instalacja tutaj jest w plastiku zrobiona, także jest dobra, ale ktoś tutaj do starej instalacji się po prostu podpiął, robił remont, a do starej instalacji. Także tutaj szmateczkę kładziemy, bo jakieś narzędzie, coś, żeby nie porysować deski sedesowej. I teraz się bierzemy za rozbieranie. Powiem Wam, że nie za ciekawie to tutaj wyglądało, szczególnie do pracy. Pola manewru praktycznie nie było. Tam jak widzicie, tej rury przy samej ścianie idą, a te wszystkie wywijasy to muszę zdemontować to wszystko. Bo tam na kolankach właśnie, czy na tych łączeniach, nie wiem, nawet widzicie na jednym kolanku takie rdzawe ślady. Tam już woda przepuszcza, po prostu trzeba wszystko rozebrać i założyć nowy odcinek instalacji.
No i to, co można było, to kluczem w miarę możliwości. Zresztą jak widzicie, to okienko rewizyjne nie jest za wielkie, także tutaj naprawdę miałem dość spore wyzwanie, żeby to zrobić, nie uszkadzając ścian, czy zacząć rozbierać i potem nie skończyć, bo też mogło tak być, że coś stanęło po drodze i tutaj, jak widzicie, jest też zawór przeciw cofaniu się wody, jego będę musiał odzyskać później. Ale to później tutaj, jak widzicie, jeszcze te rury muszę rozebrać, te kształtki wszystkie. Tutaj właśnie taka mała piłka szablasta, idealnie się w takich ciasnych pomieszczeniach sprawdza. To jest mój nowy nabytek. Także część wykręcić, część wyciąć, jakoś trzeba było sobie dawać radę. To, co odcięłem, to odcięłem. Teraz dalej próba wykręcania. To kluczem, to żabką. Czym tylko się dało. Jak wiecie, jakby byłby dostęp, to by nie było problemu z rozebraniem tego wszystkiego. Ale warunki są, jakie są. I trzeba sobie radzić w takich warunkach, jakie są. Także te obroty też tutaj się musiałem nakręcić, bo to po pół obrotu, żeby coś w ogóle wykręcić. Ale tak widzicie, właśnie ten odcinek tutaj to jest jeden dopiero, tam jeszcze jest drugi, bo to od zimnej i od ciepłej wody trzeba było wymienić. I mamy pierwszą część zrobioną, jeszcze druga część. Najgorsza, bo tutaj jest właśnie przy samej ścianie jeszcze kolano i ta rurka, także jak widzicie, z dostępem tutaj nie za ciekawie jest. Ale to te kolanko z tą rurką prostą trzeba było jeszcze wykręcić i tamto, co jest w głębi. A nie mogłem tego zostawić, bo tam też te już rdzawe ślady wychodziły na tych odcinkach, także nie mogłem zrobić tego, że tak powiem, połowicznie, że to, co na wierzchu, to wykręciłem, tylko już zrobić do tej zdrowego łączenia. I tutaj też nie mogłem obrócić tej rury, bo kolanko przeszkadzało, więc musiałem ściąć ten odcinek rury, zostawić mały kawałeczek, żeby potem łatwiej było można to wykręcić, bo tutaj nie bardzo było jak tego wykręcić. Ze względu na to, że kolanko opierało się o ścianę przy obracaniu. Także jak tam obcięłem, kluczem poluzowałem i zaraz zobaczcie, taki mały kawałeczek wykręciłem. I mamy. Mamy jeszcze jeden kawałeczek został. W sumie rozkręcanie, rozbieranie było tutaj najgorsze, bo później peksą to już poszło gładko. I tutaj powiem wam, modliłem się, żeby mi tam klucz nie wpadł żaden, bo jakby mi wpadł, bym upuścił, to już mógłbym na straty go spisać. To było na 3. bodajże piętrze, także raczej bym tego nie odzyskał.
No i mamy rozebrane, udało się. Teraz możemy składać i tutaj w głębi, że tak powiem, tam gdzie są te dalsze odcinki, no to te przyłącze tutaj zrobiłem na peksę, ale skręcaną ze względu na to, że no po prostu by mi tam praska nie podeszła. Także dwie kształtki skręcane, a przy liczniku już zaprasowywane. No trzeba sobie jakoś radzić. Tak jak Wam już kiedyś powiedziałem, raczej unikam tych skręcanych kształtek, no tylko w takich ekstremalnych przypadkach z nich korzystam, choć nie mówię, że one są jakieś złe czy coś, ale no staram się generalnie unikać tych skręcanych, wszystko na praskę biorę. No ale tutaj w tym przypadku, no niestety, ale musiałem użyć tych kształtek skręcanych. Tutaj z boku widzicie to, co odzyskałem, co wykręciłem z tej wnęki. No i tutaj musiałem połączyć nypelkiem jedną kształtkę, drugą kształtkę wkręcić bezpośrednio. No i tak widzicie, tu wszystko tak, no prawie że na wyczucie robiłem, bo jak dwie ręce włożyłem, to już nie miałem gdzie popatrzeć. No ale i w takich warunkach trzeba pracować. Teraz też, no teraz to już przykręcam jedną kształtkę, potem przykręcę drugą. To są te właśnie w głębi tego szybu technicznego, że tak to nazwę. No tutaj, tak mówiłem, no przykręcać już jest łatwiej niż to rozbierać, choć też nie było jakoś tam super łatwo. No i tutaj muszę właśnie te zaworki zwrotne odzyskać, bo pani mówiła, żeby lepiej, żeby były. No w sumie rozkręciłem je, sprawdziłem, czy działają, czy pracują, bo no nie chciałem, ale jak działały do tej pory, to pewnie działają. Gdybym tam wcześniej wiedział, że są czy coś, to bym po prostu kupił nowe, no ale nie miałem i tutaj przyznam, że założyłem te, które były. Tylko tutaj, jak widzicie, na tych kształtkach one były założone. Ja tutaj zamontuję je zaraz przy śrubunkach wodomierza. Także jeden mamy odzyskany i tutaj sprawdzam, czy odbija, czy swobodnie pracuje, nie jest zakamieniony. No i tutaj drugi też odzyskać trzeba i założyć je właśnie na te, no bo tutaj śrubunki oczywiście nowe dam do wodomierza. Tych starych już nie będę odzyskiwał i zakładał z powrotem. No i tego też oczywiście sprawdzę, czy działa, czy swobodnie odbija. Dobra, teraz
Śrubunki, te stare kształtki do reklamówki, to jest do wyrzucenia. Tak jak mówiłem, no oczywiście nowe śrubunki tutaj założę. Tamte zresztą już ciężko chodziły nawet przy odkręcaniu, także no już tyle robimy nowego, to i śrubunki nowe damy. No i tutaj oczywiście gwinty trzeba pouszczelniać. I tu właśnie na te śrubunki zamontujemy te zawory zwrotne. Przy montażu tych zaworów zwrotnych no, trzeba zwrócić uwagę. Tam są jest strzałeczka, tak żeby no, puszczał wodę, a nie blokował, bo jak się założy odwrotnie, to po prostu nie będzie puszczał wody na mieszkanie. No i to już skręcamy na fez. Tutaj też już tą przejściówkę na peksę na górnej części tego zaworu założyłem. Tutaj kolanko z gwintem z zewnątrz i z drugiej strony peksę. Teraz będziemy przymierzać rurkę peks i tutaj już bez wywijasów, tylko takim łukiem właśnie do tych rury, którą tam w głębi jest. Teraz sobie mniej więcej odmierzam odcinek. To oczywiście z zapasem, bo jeszcze będziemy ją wyginać, układać, także lepiej więcej uciąć i później dociąć, bo no tutaj jak widzicie no nie ma zbyt dużego pola manewru, żeby to sobie jakoś tam skręcać, przypasowywać. No tutaj muszę w głębi najpierw tą rurkę przykręcić do tej kształtki skręcanej. No i tutaj właśnie nakrętka i pierścień. Teraz jeszcze kalibrator. No i teraz musimy to w głębi tam właśnie na tym przyłączu tą rurkę podłączyć i właśnie tą kształtkę skręcaną tam skręcić, bo jak widzicie, no tam nie miałem szans z praską podejść, także no nawet nie próbowałem tam kształtki pod praskę dawać, bo po prostu albo bym ją krzywo zaprasował, albo wcale, także no bezpieczniej było po prostu tą kształtkę skręcaną tutaj dać. No, tylko należy pamiętać, żeby to też tam solidnie dokręcić. Teraz jak już tutaj mamy, tutaj muszę większy łuk zrobić i do tego jest idealna właśnie taka sprężynka, którą się wkłada do środka, do rurki i wtedy można wyginać pod większymi kątami i się ma pewność, że
się po prostu nie załamie tej rurki. Czyli z tą sprężyną w środku sobie formujemy, tak ma być. I teraz mogę już sobie odmierzyć dokładnie, ile tam mi potrzeba tej rurki PEX. Tutaj to ja sobie już z praską spokojnie dojdę. Nawet jak byłby problem, to mogę odkręcić przecież od licznika, zaprasować, potem to wszystko skręcić. No i teraz już na wymiar docinam. No i tu już mogę zaprasować, także oczywiście wykręcam. No i teraz już jest zaprasowane, teraz już skręcam z uszczelką ten śrubunek już przy wodomierzu, także tu już jest rurka na gotowo zrobiona. No i teraz pora na drugą. Ciepłą mamy podłączoną wodę, teraz zimną i tutaj też właśnie tam w głębi na skręcaną kształtkę. A tam jak się wkłada, no trzeba palcami przytrzymać, żeby to gdzieś tam nie spadło, bo lubi z rurki po prostu spadać. Zawsze ręką można delikatnie podgiąć tam, no nie przesadzać, ale zawsze jakimś tam leciutkim łukiem można sobie podgiąć, ułożyć tą rurkę. I też trzeba pamiętać, żeby w tą kształtkę tam doszło do końca, żeby potem no, było szczelne połączenie. No i teraz skręcamy, no tutaj było no już całkiem niewygodnie skręcać, jak widzicie, po kawałeczku. No tam chyba widać trochę, że no, miejsca nie za wiele. Jak widzicie, no w sumie po pół obrotu to przykręcam wszystko, także no, troszkę zabawy było. No i teraz podobnie tutaj wkręcę tak na sucho do licznika, odmierzę sobie rurkę ile potrzeba, zaprasuję i potem to wszystko skręcę już do kupy. No i tutaj sobie odznaczam, teraz odciąć, zaprasować, skręcić i w sumie instalacja, no odcinek instalacji będzie zrobiony.
Jak widzicie, no warunki są ekstremalne, no ale no, trzeba sobie radzić w każdych warunkach. No i tu już macie efekt końcowy. Jak widzicie, jest wszystko połączone. Jeszcze oczywiście puszczę wodę, posprawdzam, czy tam, jak widzicie w rogu, właśnie ten wężyk jest na samym dole do spłuczki. No ktoś się nie postarał, że tak powiem, poszedł na łatwiznę. Ten wężyk szczeli, to już wtedy no nie uchroni się, ale tu jest zrobione, woda puszczona, klapkę można założyć. I tu jest hydraulika zrobiona. Tu pani jeszcze poprosiła, żeby uziemienia jej zrobić, bo chodzili, sprawdzali, że w kuchni nie ma uziemień. Tutaj mam takie sprytne urządzonko właśnie do sprawdzania. I jak się jedna świeci, to znaczy, że nie ma uziemienia w gniazdku. To jest taki prosty, szybki tester właśnie na sprawdzanie uziemienia. Czyli tutaj w 3 gniazdkach w kuchni no nie było uziemienia. W jednym było, czyli tylko w jednym było uziemienie, a w 3 w kuchni nie było uziemienia. Jeszcze tam przy okazji w łazience sprawdziłem przy pralce, czy ma pani uziemienie. Jak widać jest. Czyli musimy znaleźć powód, dlaczego nie ma tego uziemienia. I no muszę rozkręcić gniazdka, żeby sprawdzić. Dobra, teraz no oczywiście trzeba wyłączyć korki, żeby gdzieś tam nie popieściło. No i wykręcimy gniazdko i zobaczymy, co tam się dobrego czy złego dzieje. No i tu, moi drodzy, jak się okazało, przewód uziemiający po prostu był no, źle, może inaczej, wypięty. Właśnie tutaj z tego połączenia wystarczyło go włożyć, dokręcić. Tak widzieliście, tu jest szeregowo połączone. No i w tym jednym gniazdku był wypięty i w tych właśnie pozostałych dlatego też nie było uziemienia. Po prostu kabel albo tam przy te przewody albo było za słabo przykręcone, albo po prostu źle przykręcone. No ale czasami się zdarza, że się wypnie, wyłamie. No jak jest dobrze skręcone, nie powinno teoretycznie, no ale teraz włączyliśmy korki i teraz posprawdzamy, czy jest to uziemienie w każdym gniazdku. I jak widać, w jednym jest, w drugim jest. Tutaj możemy to poskręcać. Czyli te wszystkie gniazdka są szeregowo podłączone i także jak w jednym gniazdku nie było, to i
i w drugim nie będzie. No i tutaj jest, także wszystko jest ok, można zbierać narzędzia i w sumie to tyle z dzisiejszego dnia, że tak powiem. No i tak, po robocie, po zleceniu, no powiem wam, taki był miszmasz robót pod jednym adresem, że no zdarza się, nie za często. Dobra, omówmy całą sytuację. Mam nadzieję, że się dobrze nagrało wszystko, a przynajmniej większość. Powiem wam tak, no z samym syfonem nie było problemu, tak, z baterią. No, tam jak widzieliście, ten syfon był no, w opłakanym stanie. Na środku także zrobiłem bez tych harmonijek połączenie na sztywno i pod samą ścianą. No i ten cypek do puszczania wody, ten na tym wężyku gumowym tam pani chciała, bo tam jak widzieliście był taki już ułamany, stary. To akurat tam drobiazg, bateria, no widzieliście, cała zakamieniona, ona ciekła z każdej strony. Baterię też tam wymieniłem. No i przechodzimy do wisienki na torcie, że tak powiem. Cała ta instalacja w tej wnęce, w tym szybie technicznym. No te rury tam jak widzieliście przy samej ścianie, no tragedia, powiem wam, tragedia, jeszcze raz tragedia, żeby to zrobić. To nie chodzi tutaj o skręcenie, podłączenie, tylko zdemontowanie i tych starych rurek. Tam chyba wam pokazywałem na tych kolankach te rdzawe ślady, to tam już puszczało, dlatego no, starałem się jak najwięcej tego usunąć, żeby no nie do tego kolanka, tylko dalej to usunęłem wszystko. No i powiem wam, ta mini piła szablasta, to jak widzieliście tej Milwaukee, no mój ostatni zakup, ale właśnie w takich ciasnych pomieszczeniach no jest no rewelacyjna. Tam gdzie niegdzie flexem przycięłem, bałem się, powiem wam, bo tam szły plastikowe rury wodne, no jakby mi ta tarcza odskoczyła, tą rurę bym uszkodził w pionie, to ja pierdzielę, to bym miał wesolutko. No ale tym flexem też nie wszędzie mogłem dojść, także no tą piłą szablastą, tą mini piłką szablastą sobie poprzycinałem. No i jak zauważyliście, dwie kształtki do peksy dałem skręcane, jak tam mówiłem, te skręcane to w takich bardzo wyjątkowych, ekstremalnych tylko przypadkach daję. Tam gdzie nie ma podejścia z zaciskarką, no tam nie miałem jak za bardzo tej zaciskarki wsadzić, zacisnąć równomiernie, dlatego te dwie kształtki w głębi dałem skręcane. No przy liczniku już jak widzieliście zaprasowałem. No, także te całe wygibasy z tych rur stalowych, z tych kolanek, to wszystko usunęłem. Tam letkim łukiem tą peksę bezpośrednio połączyłem. No i puściłem wodę, oczywiście posprawdzałem wszystko. Tam jeszcze nowe śrubunki na wodomierz dałem, bo tamto to nie wiem, czy bym wykręcał, czy bym ich nie uszkodził, to już nowe dałem. No i te zawory zwrotne, te co były, to do śrubunków przykręciłem, jak widzieliście. No tak tam posprawdzane, nigdzie wycieków nie ma. To co było podrdzewiałe, to usunęłem. Nie wiem, czy tam zauważyliście, zauważyłem, że tam w głębi, w tej wnęce, nie wiem do czego, podejrzewam, że do tego kibelka do zabudowy ktoś podłączył wężyk, ten co tam montował. No powiem wam, że